Jakie jest wasze najwcześniejsze wspomnienie? Ile macie lat? Co się w nim dzieje? To, co wynika z wielokrotnie przeprowadzonych badań, to, że dla przeciętnej osoby pierwsza rzecz, którą pamięta, działa się w wieku około 3,5 roku. Czasem trochę więcej, trochę mniej. A co z tym, co działo się wcześniej? Większość osób, kiedy je o to zapytać, nie pamięta swojego wczesnego dzieciństwa. Wiemy, że istnieliśmy, może nawet mamy na to dowody, fotografie, filmy. Nasi rodzice twierdzą, że tak było, a my? Nic. Nie pamiętamy, jak to jest być dzieckiem. Nazwa tego zjawiska to amnezja dziecięca. Powiedzmy, że ktoś pamięta wydarzenie z 3. roku życia. Co z tym, co było wcześniej? Tak jakby to była jakaś zupełnie inna osoba. Ktoś, kto teraz już nie istnieje. Autorzy artykułu z 2010 roku, szukając powodu dziecięcej amnezji, przyjrzeli się temu, czy wcześniejsze wspomnienia różnią się jakoś od tych późniejszych. Może jest to jakiś trop, może pamięć działała wtedy gorzej albo po prostu inaczej. Uczestnicy badania, przywołując różne wspomnienia, opisywali, jakie pamiętają detale. Czy widzą to z pierwszej, czy z trzeciej osoby, w sensie widzą z oczu, a może bardziej obserwują samych siebie. Większość wspomnień co prawda tak nie wygląda, ale chociażby w tym badaniu można było zobaczyć, że nawet 16% scen była przywoływana bardziej tak, jakby człowiek patrzył na samego siebie z boku. Co jednak ciekawe, te 16% tyczyło się tylko wspomnień z późniejszego dzieciństwa, około 7-8 roku życia. Przy tych wcześniejszych 33% sytuacji rozgrywało się w głowie właśnie z trzeciej osoby. Ciekawe, ale to nie jest ogromna różnica. Nie taka, żeby uznać, że jest to przyczyna dziecięcej amnezji. Dalsze pytania pokazywały, że wcześniejsze wspomnienia zawierają też mniej informacji niż te późniejsze, czyli detali i tym podobnych. To akurat można łatwo wyjaśnić, dlatego że z czasem po prostu zapominamy. Poza tymi elementami zawartość wspomnień jest raczej podobna niezależnie od wieku. Nie różnią się emocjami, są tak samo logiczne, a jednak z jakiegoś powodu, który umknął badaczom, tych wcześniejszych jest po prostu dużo mniej. Widzowie, zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Oponeo.pl. Wiecie, że słowo tire, czyli opona, to skrót od attire, ubranie? Dosłownie chodziło im o to, że koło ma ubranie. I bardzo dobrze, bo koło potrzebuje ubrania. Oponeo.pl to największy sklep z oponami w Polsce. Dla mnie osobiście jest to pierwszy sklep, z którego korzystałem, kiedy zmieniałem po raz pierwszy swoje opony i do dzisiaj korzystałem tylko z niego, dlatego że spełnił absolutnie wszystkie moje potrzeby. W sklepie internetowym dosłownie wybieracie sobie swój model samochodu, swoje parametry, macie gwarancję, że dostaniecie dopasowane do tego auta konkretnie opony. I co dalej? Musicie je odebrać, wziąć, wymienić? Nie. Wybieracie jeden z 1400 serwisów w całej Polsce, który współpracuje z Oponeo.pl i opony mogą być tam dostarczone nawet do 24 godzin. Tam zostaną one wymienione, możecie nawet oddać swoje stare opony, umawiacie się wygodnie na konkretny termin, przyjeżdżacie z autem, wyjeżdżacie parę godzin później i wszystko zrobione. Zapraszam Was do skorzystania z mojego linku, jeśli chcecie się za to zabrać. Dziękuję za uwagę i wracamy do materiału. Poza tymi elementami zawartość wspomnień jest raczej podobna niezależnie od wieku. Nie różnią się emocjami, są tak samo logiczne, a jednak z jakiegoś powodu, który umknął badaczom, tych wcześniejszych jest po prostu dużo mniej. Ten wniosek jest o tyle ważny, że istnieje wiele hipotez, które próbują tłumaczyć dziecięcą amnezję tym, że wspomnienia z wczesnego dzieciństwa są po prostu zbyt inne, zbyt dziwne dla nas, zbyt obce, żebyśmy byli w stanie je przywołać. Inne hipotezy mówiły, że są one traumatyczne, negatywne, a mózg chroni nas przed tym, po prostu zabierając nam do nich dostęp. Ale jeśli tak by było, jeśli któraś z tych opcji byłaby prawdziwa, badacze powinni chyba zauważyć jakąś różnicę, prawda? Te wcześniejsze wspomnienia byłyby jakoś odróżnialne od tych późniejszych. Może miałyby więcej emocji albo więcej samych negatywnych emocji, cokolwiek. Tak jednak nie było. Ale czy daje nam to 100% pewność, że wspomnienia z dzieciństwa nie są po prostu zbyt dziwne? Zacznijmy od tego, że możemy porównać siłą rzeczy tylko i wyłącznie te wspomnienia, które ktoś nam opisze, prawda? Czyli po prostu te, które ma. Próbujemy dowiedzieć się, dlaczego tych wcześniejszych jest mniej, ale na tym polega jednocześnie nasz problem. Dlatego, że chcemy się dowiedzieć, dlaczego czegoś nam brakuje i jednocześnie nie możemy popatrzeć na tą rzecz.
bo jej nam brakuje. Próbujemy się więc dowiedzieć czegoś o tym, czego nie pamiętamy, ale analizujemy to, co jednak z jakiegoś powodu pamiętamy. Być może popełniamy więc klasyczny błąd przeżywalności. Patrzcie na ten obrazek. Aha, zanim ktoś, kto wie lepiej ode mnie, widzę was i szanuję. Zanim ktoś z was wytknie mi, że to nie ma sensu, bo ten przykład w zasadzie to jest trochę zmyślony i nie ma żadnych dowodów na to, że istnieje, poczekajcie, dojdziemy do tego. Ale na razie skupmy się na tym, że to jest po prostu dobry przykład. W czasie II wojny światowej matematyk Abraham Wald miał za zadanie pomóc aliantom wygrać. Ta część jest prawdziwa. On jest prawdziwy. Dostał do ręki oręż, którym posługiwał się najlepiej, czyli dane i statystyki, między innymi na temat tego, jakie części samolotów wracających z pola bitwy były najczęściej uszkodzone. Wald, rzucając w problem wzorami, wymyślił sporo naprawdę mądrych rzeczy, ale dzisiaj nie o tym. Druga część historii wykorzystuje właśnie ten obrazek. To jest hipotetyczny rysunek, który pokazuje, jak wygląda samolot wracający do bazy. Sprawdzono wszystkie przypadki, żeby ustalić, co jest trafiane i uszkadzane najczęściej i co w takim razie trzeba wzmocnić. I wtedy Wald powiedział: słuchajcie, skoro te samoloty wróciły i wszystkie są uszkodzone w podobnych miejscach, to znaczy, że w te miejsca można trafić, a samolot i tak przeżyje. Patrzcie więc tam, gdzie nie ma żadnych uszkodzeń. W końcu widzimy tylko te samoloty, którym udało się wrócić, tak? Właśnie dzięki temu, co się im nie przydarzyło. Możemy sobie wyobrażać, że ze strzelonym stało się po prostu coś innego, tak więc wzmocnijmy te fragmenty, na które nie zwracamy uwagi. I wtedy wszyscy wstali i zaczęli klaskać. Prezydent USA podał mu rękę, Oppenheimer i Iron Man pogodzili się, znany pisarz Ernest Hemingway napisał biografię, John Lennon wyobraził sobie wszystkich ludzi. Ten przykład jest bardzo popularny, ale nie ma żadnego dowodu na to, że Wald faktycznie tak powiedział. Ja na przykład byłem ciekaw tego, czy wprowadzone, czy zasugerowane przez niego zmiany miały faktycznie jakieś przełożenie na to, że lepiej udało się chronić te samoloty. No i okazało się, że nie, w sensie nie ma takich informacji. Nie ma nawet informacji, że te konkretne rzeczy zostały zasugerowane, mimo że jest wiele innych. Przykład jednak jest dobry, ponieważ pokazuje prawdziwy błąd w naszym myśleniu. Jeżeli patrzymy tylko na pozytywne przypadki czegoś, na przykład ludzi, którzy osiągnęli sukces, osoby, które dożyły późnej starości, możemy wyciągać błędne wnioski na temat tego, co jest odpowiedzialne za ich powodzenie. Jeśli ktoś jest bogaty, to oczywiście dlatego, że wcześnie wstawał i ciężko pracował. Ale gdy tylko przypomnimy sobie, jak wiele osób wstaje rano i ciężko pracuje, cały argument się załamuje. Być może to coś, czego ta osoba na szczycie nie doświadczyła, jest ważniejsze. Coś, o czym nam nie opowie, ponieważ nie wie o tym. Coś, co zobaczylibyśmy, gdybyśmy spojrzeli na te wszystkie osoby, które nie są w tym miejscu. Choroba, doświadczona przemoc, bieda, brak kapitału, mieszkania, nie można się zatrzymać, trzeba pracować, wydawać na codzienne życie, dyskryminacja, pech. A może po prostu brak chęci do tego, żeby poświęcić swoje życie na to, co przyniesie największy zysk. Pomnażanie, pomnażanie i pomnażanie. Wszystko po to, żeby osiągnąć to, co uznajemy jako sukces. Czy pracownik szpitala, który poświęca każdy swój dzień pomagając innym, osiągnął sukces? Czy nauczyciel popełnia błąd, nie wybierając lepiej płatnej pracy? Jako vibe coder, idąc w dropshipping, grindując swój biznes, bo przecież każdy może to zrobić. Przecież ucząc nigdy się nie dorobi. To jest jego decyzja, jego wybór. Wystarczy chcieć, żeby spełniać marzenia. Ciekawe, jak wyglądałby świat, w którym każdy podąża taką drogą. Robi to, co wygeneruje największy pieniądz. Błąd przeżywalności. Możemy więc przeanalizować wczesne wspomnienia. Możemy stwierdzić, że są w miarę podobne do tych późniejszych, ale to wciąż są tylko te przykłady, które z jakiegoś powodu zapisały się w naszej pamięci. Może powinniśmy raczej patrzeć na to, czego w nich brakuje, albo zastanowić się, co takiego mogło być inne we wczesnym dzieciństwie, co zmieniło się później nieodwracalnie. Czymś takim może być na przykład posługiwanie się językiem. Za to, jak dobrze ludzie przywołują wczesne wspomnienia, odpowiada wiele rzeczy. Na przykład rozmowy dziecka z rodzicami na temat jego przeszłości, to jakie te rozmowy są, to wszystko wpływa na to, jak dobrze to dziecko będzie w przyszłości przypominało sobie wydarzenia. Znaczenie ma też to, czy dziecko umie posługiwać się innym językiem, ale przede wszystkim
to, jak dobrze posługuje się językiem w ogóle. Kiedy 5-letnie dzieci musiały przypomnieć sobie wydarzenia z różnych momentów z przeszłości, lepsza lub gorsza znajomość języka nie miała wpływu na pamięć, ale znajomość języka wtedy, kiedy powstało wspomnienie, już miała. Potwierdzało to hipotezy z innych badań, czyli to, że wspomnienia z dzieciństwa są niejako zamrożone w czasie. 5-latki umiały przywołać i opisać tylko te elementy, które potrafiłyby opisać w momencie, jak zdarzenie miało miejsce, czyli kiedy miały na przykład 2,5 roku. Co ciekawe, to nie działa tak samo w starszym wieku. Mając 20 lat i wspominając, jak mieliście na przykład 15 lat, możecie dostrzegać albo nazywać rzeczy, emocje, których wtedy nie znaliście. To jednak nie dotyczy wczesnego dzieciństwa. Inna rzecz jest taka, że kiedy pytamy o wspomnienia dzieci, to pamiętają one wcześniejsze zdarzenia niż dorośli. Takie na przykład 5-latki mogą wspominać rzeczy nawet z czasu, gdy miały 1,5 roku, ale i u nich istnieje pewna twarda granica. Poniżej 2 roku życia liczba dostępnych wspomnień nagle drastycznie spada, tak samo jak u dorosłych dzieje się to poniżej 3,5 roku. Wciąż jednak każde z tych wczesnych wspomnień jest ograniczone tym, jak dobrze małe dziecko posługiwało się językiem. I nawet 5-latkom nie udaje się przetłumaczyć wszystkiego, co czuły zaledwie parę lat wcześniej, na to, jak widzą świat teraz. Życie, które znamy, takie, w którym wszystko potrafimy nazwać, w którym patrząc, słysząc i czując cisną się na usta jakieś słowa, możemy opisać to, co przeżywamy. Jak inne jest to doświadczenie od życia, w którym języka nie ma, w którym to, co czujemy i widzimy, po prostu jest. I nawet jeśli mamy w związku z tym jakieś emocje, nie ma czegoś takiego jak nazywanie ich, wewnętrznej narracji, myślenia na ich temat. A przynajmniej tak możemy zakładać, dlatego że nikt z nas tego nie pamięta. I tak samo nikt, kto nie włada językiem, nie mógłby nam opowiedzieć, jak to jest. Być może to jest to, czego nie pamiętamy. Egzystencji sprzed tego, jak umysł został zdominowany przez język. Z czasów, zanim nasz świat nierozerwalnie splątał się z tym, jak go opisujemy. Okresu intensywnego rozwoju mózgu, poznawania życia. Być może bycie dzieckiem jest faktycznie tak inne niż to, co znamy, że nam umyka. Ale jest też inne rozwiązanie. Co jeżeli my mamy te wspomnienia, tylko nie wiemy, gdzie ich szukać? Jak wiele razy zdarzyło wam się nagle sobie coś przypomnieć? Może to było coś, co mieliście zrobić, ale wyleciało z głowy, a może lepiej, coś, co wydarzyło się lata temu i po prostu dawno o tym nie myśleliście. Już nawet zapomnieliście, że coś takiego miało miejsce, ale nagle się przypomina. Może koleżanka coś powiedziała i mówicie, kurczę, ale mi coś odblokowałaś teraz, jakieś wspomnienie. Ale to przecież nie jest rzecz, która powstała w tym momencie, prawda? Może i o tym nie myśleliście bardzo długo, ale to musiało gdzieś tam w głowie być. Nie powstało teraz. Ale nawet jeśli by powstało, nie bylibyście w stanie chyba stwierdzić różnicy, prawda? W badaniu z 2002 roku 20 uczestnikom pokazywano ich zdjęcia z dzieciństwa. Jedno ze zdjęć było realistyczną przeróbką. Badany z rodzicem pozowali w nim do zdjęcia w unoszącym się balonie. Nikt z dorosłych badanych nie wyraził żadnych podejrzeń, że zdjęcie jest spreparowane, tylko w większości frustrację albo zdziwienie, że nie przypominają sobie w ogóle takiego wydarzenia. Każdy dostawał od badacza informacje. Dużo osób ma problem z przypominaniem sobie rzeczy z dzieciństwa, bo dawno o tym nie myśleli. W kolejnych rozmowach, kilka dni później, uczestnicy z pewnym wahaniem podawali kolejne detale. To było w tym i tym mieście, to musiało być w 3. klasie. Na samym końcu ponad połowa osób była przekonana, że zdarzenie ze zdjęcia miało miejsce i co więcej, że pamiętają je. Można było zauważyć, że zdjęcie wywoływało reakcję na zasadzie, skoro jest takie zdjęcie, to chyba musi to być prawdziwe, i dopiero na tej podstawie badani zaczynali generować wspomnienie, które utwierdziłoby ich w tym przekonaniu. Ale to jest i tak ekstremalny przykład, taki, w którym ktoś celowo próbuje wywołać konkretne wspomnienie. A jak wiele razy w naszych głowach pojawia się nagle jakieś niewyraźne wspomnienie? Czy ono jest prawdziwe? Jeżeli tak, to znaczy, że musiało być zapisane w głowie przez ten cały czas. Posiadanie wspomnienia, a przywołanie go to zupełnie dwie różne rzeczy.
To pierwsze daje potencjał, szansę na to, że kiedyś sobie przypomnimy. Wiele z nich jednak nam umknie. Jak wiele? I w zasadzie, czy to źle? Zapominanie jest tak ważną częścią naszego życia. Niektóre rzeczy planujemy zapomnieć. Zapisujemy sobie coś, bo przewidujemy, że wypadnie nam z głowy, albo po prostu nie chcemy tego aktywnie zapamiętywać. Zapominamy, żeby móc pamiętać coś innego. Ale skoro ustaliliśmy, że mieć wspomnienie i pamiętać to dwie różne rzeczy, może zapomnieć coś, to tylko oduczyć się to przypominać. Może to coś ma na nas wpływ nawet wtedy, kiedy o tym nie pamiętamy. W jednym z badań dzieciom pokazywano twarze młodszych dzieci. Część z nich była z nimi wcześniej w przedszkolu, część była zupełnie obca. Oczywiście czasem udało się kogoś rozpoznać, czasem nie. Jedne dzieci radziły sobie lepiej, a inne gorzej. Monitorowana była aktywność ich układu nerwowego, co pozwoliło potwierdzić, że jest ona wyraźnie inna, kiedy dziecko patrzy na znajomą twarz, niż kiedy patrzy na obcą. Prawdziwy zwrot tej historii to, że kiedy dzieci patrzyły na znajomą twarz, ale nie były w stanie sobie jej przypomnieć i twierdziły, że jej nie znają, ich układ nerwowy nie reagował tak, jak przy naprawdę obcych twarzach. Zamiast tego reagował tak, jak przy tych, które udawało im się świadomie rozpoznać. Nawet jeśli nie dało się przywołać wspomnienia, jego obecność w głowie miała realny wpływ na ciało. Czy może mieć wpływ na nasze zachowanie? Na to, jak myślimy? Oczywiście. Sytuacje, których doświadczaliśmy jako dzieci, nawet jeśli ich nie pamiętamy, mają przełożenie na to, jak reagujemy w przyszłości. Badania pokazują jednak, że wciąż daleko nam do teorii o tym, że wszystko ma swoje korzenie w dzieciństwie, ale niektóre rzeczy mają. W wypadku ponadprzeciętnie wrażliwych dzieci stwierdzono na przykład, że mają one często większe trudności w czasie nastoletnim, jeżeli doświadczały dużo stresu, będąc bardzo, bardzo małym. Potrafi mieć to też przełożenie na dorosłe życie, tylko nie aż w takim stopniu. Nie znaczy to jednak, że nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi bardziej o to, że pojawia się dużo więcej innych elementów. Status społeczny, zbiegi okoliczności, zdrowie itd. Te elementy mają po prostu większe znaczenie. Kolejne doświadczenia są zbierane po drodze, tworzą nowe skojarzenia, nowe schematy, nowe wspomnienia. Badania na ten temat są złożone, liczne i trudne. Wiemy na przykład, że silny stres i traumatyczne zdarzenia we wczesnym wieku sprawiają, że wspomnienia ogólnie są silniejsze. W jednym z badań na młodych szczurach ta różnica była wręcz kolosalna. Szczury uczyły się, że po konkretnym dźwięku następuje szok elektryczny, co sprawiało oczywiście, że w reakcji na sam dźwięk w przyszłości zastygały w miejscu. Już po jednym dniu przerwy dźwięk jednak przestawał wywoływać te reakcje. Szczury zapominały, ale nie te, które były w tym samym czasie, kiedy się uczyły i w krytycznym przy okazji dla siebie wieku odseparowane od matki. Dla nich efekt utrzymywał się nie przez 1, a przez 10 dni. Dla niektórych z nich nawet do 30. Szczur w tym wieku wchodził już w młodą dorosłość. Co więcej, ten sam efekt obserwowano u szczurów, których matki były obecne, ale miały sztucznie podwyższony hormon stresu. Obecność zestresowanej mamy była wystarczająca, żeby i u małego szczura wywołać stres. A ten sprawiał, że zupełnie niezwiązana rzecz budząca lęk była straszna dłużej niż powinna. Szczury, tak samo jak ludzie, doświadczają amnezji dziecięcej, jednak czasami mózg pamięta to, co my zapomnieliśmy. Czasem, tak jak z jazdą na rowerze, robimy coś nawet jeśli nie pamiętamy, kiedy się tego właściwie nauczyliśmy. Może się czegoś boimy, może bardzo nie lubimy być sami, albo jesteśmy wściekli, kiedy ktoś nam odmawia. Czasem te rzeczy mogą wynikać ze wspomnień, o których zapomnieliśmy, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie z tym poradzić. Jak mówi psycholog Jay Belsky, mamy dowody na to, że dzieci, które najbardziej cierpią w złych warunkach, to bardzo często te same dzieci, które najbardziej kwitną w dobrych.